Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Range Rovera Sporta. A w zasadzie to do Land Rovera Range Rovera Sporta, ale to już ustaliliśmy pod testem poprzedniej generacji, że Range Rovery to po prostu luksusowe Land Rovery. A Sport jest bardzo luksusowy i to widać. Widać też, że jest to już kolejna, trzecia generacja o kodowym oznaczeniu L461. Pierwsza generacja to było L320, a druga to L494. I jak postawimy najnowszego Sporta, czyli tego L461 z poprzednikiem L494, to od razu widać różnicę, ale i podobieństwa. Podobieństwo to bryła z nieco ściętym dachem, a różnice to ostra kreska. Ostra kreska, czyli poprzednik był agresywniejszy, bardziej kanciasty, a nowy jest mocniej opływowy, zwłaszcza z tyłu wygląda jak taki drogi bochen chleba. Nowy Range ma taką samą wysokość, nieco większą długość oraz minimalnie mniejszą szerokość. Osobiście poprzednik bardziej przypadł mi do gustu właśnie ze względu na bardziej agresywny wygląd, ale nowy Sport też ma w sobie coś i zwraca na siebie mocną uwagę. A jak chcemy mocniej zwrócić uwagę, to wystarczy podnieść zawieszenie, wtedy auto wygląda jeszcze potężniej. Samochód ma 4 tryby wysokości, gdzie 2 najwyższe są oczywiście do terenu. Pierwsza wysokość od terenu podnosi auto o 3,5 cm względem normalnego położenia i działa do prędkości 70 km na godzinę. A drugi poziom terenowy podnosi o kolejne 3 cm, czyli razem 6,5 cm względem położenia normalnego i działa to do prędkości 50 km na godzinę. Dodatkowo auto możemy obniżyć o 2 cm w trybie dostępu oraz o kolejne 3 cm jak się otworzą drzwi, żeby jeszcze łatwiej się wsiadało. Czyli regulacja zawieszenia pomiędzy skrajnymi ustawieniami, które można włączyć, to 11,5 cm, ogromna regulacja. I co ciekawe, to jeszcze nie wszystko, bo w sytuacji kryzysowej, jak w terenie zawiśniemy albo wjedziemy w za głęboką wodę, bo auto ma brodzenie na poziomie 90 cm, to samochód sam może wejść w tryb rozszerzony i podnieść jeszcze zawieszenie. Niestety w danych technicznych oraz w instrukcji obsługi nie znalazłem informacji o ile, ale pewnie o kolejne 3 cm, tak jak to ma miejsce w przypadku Defendera. Wtedy też mamy zerową amortyzację, bo zawies jest rozciągnięty do maksimum. Swoją drogą, ciekawe, czy ktoś wjeżdża takim Sportem w teren, zwłaszcza na takiej monstrualnej 22-calowej feldze. A da się zamówić nawet i 23 cale. Aha, i prześwit w ustawieniu terenowym, tym drugim, to nieco ponad 27 cm, czyli pewnie jak włączy się tryb rozszerzony, to jest to ponad 30 cm. Robi wrażenie. Nie robią wrażenia za to te boczne atrapy. Kolejna dziwna konstrukcja to ta na masce, bo to też wygląda jak atrapa wylotów powietrza. Ale jak zajrzymy pod maskę, to od dołu są jakby pionowe wyloty powietrza, ale znowu w masce wlot po prawej stronie jest wypełniony w całości gąbką, a znowu ten po lewej jakby miał jakiś przepływ powietrza. Tylko nie wiem dokąd. Od strony kół ciężko coś tam zobaczyć. Mam też teorię, że te wloty, czy tam wycięcia, są pod strefę zgniotu albo pod wersję SVR, która lada moment ma zadebiutować. Chyba że wy macie pomysł albo wiedzę, do czego to może służyć? Lecimy dalej. Kolejny akcent, znany z innych Range Roverów, to wysuwane klamki. Ładnie to wygląda, jak są schowane, ale pewnie w zimie będą z nimi problemy. Nie podoba mi się też to, że klamki same się nie wysuwają jak podchodzimy, tylko musimy kliknąć i dopiero się wysuwają. A na deszczu zabiera nam to cenne sekundy, a my mokniemy. Podoba mi się też to, że tutaj nie ma atrap wydechów, tylko te są schowane. Tak ma być. Tak też ma być z kolorami. Zobaczcie, jak dużo różnych lakierów oferuje nowy Range Rover Sport. I jeszcze skupmy się na światłach. Te oczywiście w nocy działają świetnie, ale ja miałem jeden problem. Otóż po zablokowaniu auta, po jakichś 15-20 minutach, nagle zapalało mi się jedno postojowe światło z tyłu, z prawej strony. Nie mam pojęcia dlaczego, tylko jedno i do czego to miało być. Myślałem, że może wykrywa kluczyk, ale specjalnie schodziłem po jakimś czasie do garażu bez kluczyka i też się świeciło. I tu kolejne pytanie, czy wiecie o co chodzi? Tak ma być? Czy coś się popsuło? Wszak Land Rover ma słabą opinię, jeśli chodzi o awaryjność. Ja na pewno nie włączałem świateł postojowych. Dobra, to pora zajrzeć do bagażnika. I tutaj też jest przycisk do opuszczania tyłu, po to, żeby łatwiej coś rzucić. Zresztą, w kabinie też jest taki przycisk i to do wsiadania. Można też oczywiście zaprogramować, żeby auto samo się opuszczało przy wsiadaniu. A wracając do bagażnika, to ma on pojemność 647 litrów na sucho albo 835 litrów na mokro. Poważnie,
Tak podaje producent, gdzie na sucho to mierzone za pomocą takich małych bloczków, a na mokro to jakby wlać tam wodę. Czego to dziś marketingowcy nie wymyślą. A jak patrzymy na bagażnik, to wygląda jakby miał z 450 litrów do linii okien, a pewnie z przestrzenią pod podłogą no może być też 600. Fajny jest za to patent z organizerem, gdzie możemy podzielić kufer i stworzyć taką zagrodę po to, żeby nam rzeczy nie latały. Dodatkowo są tam gumowe listwy, którymi możemy jeszcze bagaż przycisnąć. A całą tą deskę z tym organizerem można też wyjąć i pod spodem mamy miejsce na koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Tak, w opcji możemy mieć pełne koło zapasowe albo mniejsze dojazdowe. W bagażniku są też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz dodatkowe gumy mocujące. W mojej wersji były też elektrycznie składane i regulowane oparcia. Składanie nie trwa bardzo długo. Dodatkowa opcja, jaką miałem, to hak holowniczy, a Sport może ciągnąć przyczepę o wadze do 3,5 tony. Ciekawym rozwiązaniem jest test świateł w przyczepie, czyli po podłączeniu naciskamy ten przycisk lub klikamy tą opcję w kabinie na ekranie, a Range odpala nam po kolei każde światło i my wtedy sprawdzamy, czy naszej przyczepie też się ono świeci. Fajne. Wskakujemy więc na tył. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy opcjonalne, regulowane elektrycznie fotele, gdzie regulowane jest oparcie oraz zagłówek, czyli nie mogę go podnieść łokciem. Szkoda. Miejsca jest tutaj dużo i to zarówno na nogi, jak i na głowę, a mam 186 cm wzrostu. Poza tym do dyspozycji jest tutaj wszystko, poważnie wszystko. Jest podłokietnik, jest tam schowek, są rozkładane miejsca na napoje, są złącza, są gazetowniki, jest oddzielna strefa klimatyzacji, a nawet dwie, są podgrzewane i wentylowane fotele, są rolety w oknach oraz są 2 ekrany, do których mamy zestaw słuchawek. No jest naprawdę tutaj wszystko. I w odmianie First Edition, czyli takiej jak testowana, jest prawie wszystko w podstawie. Poza ekranami, te kosztują dodatkowo 18 000 złotych oraz poza tymi manualnymi roletami. Te kosztują 1800 złotych. Wskakujemy naprzód. Tutaj witają nas przepasne fotele, bardzo wygodne, które mają regulację też na drzwiach, a nie na fotelu, czyli podobnie jak w Mercedesach. Pozostałe opcje obsługujemy niestety na ekranie. Fotel ma dużą regulację oraz podgrzewanie, wentylację czy masaże. Są nawet dodatkowe, kapitańskie podłokietniki, które w sumie są niepotrzebne, bo na środku mam dużo większy, wygodniejszy podłokietnik. No jest tutaj bardzo wygodnie. Szkoda tylko, że na przykład skóra ma pewne ubytki i to tutaj wygląda jakby zabrakło wypełnienia. Brzydko to wygląda. Ciekawe, czy inne egzemplarze też tak mają. Pora więc na deskę rozdzielczą, która też przeszła dużą metamorfozę. Po pierwsze, mamy inną kierownicę. Po drugie, zniknął drugi ekran od ustawień klimatyzacji. A po trzecie, mamy przyciski od szyb z powrotem na środku drzwi, a nie na górze. Tylko niestety to ostatnie spowodowało, że klamka została przesunięta dużo dalej i jest teraz nieintuicyjnie daleko. Drugi problem, jaki mam, to ten ogromny ekran na środku, który nie jest wkomponowany, tylko jakby przyklejony, co moim zdaniem jest słabe. Ekran powinien być minimalnie mniejszy i wkomponowany w deskę. Wtedy byłoby idealnie. Aha, i sam ekran nieco się rusza, jak go mocniej szarpiemy, ale podczas jazdy jest absolutna cisza. I sam system też działa naprawdę dobrze. Poważnie, jest szybko i tylko momentami łapie jakieś takie chwilowe zawieszenia, ale to bardzo małe. System ma ładne grafiki i jest w miarę intuicyjny. Z ciekawostek, to na ekranie możemy wyświetlić wymiary albo na przykład włączyć stoper. Dobra, to wróćmy jeszcze do spasowania i materiałów, bo te, poza wpadką z fotelami, są bardzo, ale to bardzo dobre. Posłuchajcie sami.
Szkoda tylko tego nieszczęsnego Piano Black. Lepiej jakby był tutaj taki materiał, jak jest częściowo na drzwiach czy na tym tunelu. Ten wygląda super. Super też, że zostało pokrętło od klimatyzacji i nawiewów. Co prawda jest tutaj kilka funkcji w jednym pokrętle, ale da się do tego przyzwyczaić i działa to nieźle. Gorzej jest z przyciskami na kierownicy i zegarami. Same przyciski są haptyczne, czyli dotykowe, z małą wibracją. Ciężko je niestety wyczuć. A znowu zegary działają czasami wolno i wolno się przełączają funkcje. Na szczęście można mieć w miarę ładne, klasyczne motywy. Co prawda, momentami jest tutaj zbyt dużo informacji, ale ogólnie nie jest źle. Nie jest też złe cyfrowe lusterko. Naprawdę dobrze mi się z nim jeździło w każdą pogodę i to mimo, iż sama kamera nie jest schowana, tak jak na przykład jest to w Lexusie RX-ie. Jeździłem w deszczu i nie było problemów z widokiem. W ogóle jedna płetwa to kamera, a druga to antena. Czemu nie ma tylko jednej płetwy? Nie wiem. Być może to wszystko się nie zmieściło. Nie zmieściła się też większa półeczka na telefon z ładowarką indukcyjną tutaj pod spodem pod ekranem, bo to jest słabe. Jak położymy tam telefon, to łatwo o nim zapomnieć, plus jak mocniej przyspieszymy, to telefon od razu wypada. Poza tym nawet ciężko włożyć tam rękę, żeby wyjąć ten telefon. Dodatkowo sport ma mnóstwo schowków i można mieć nawet lodówkę w podłokietniku. Fajne. Dobra, to pora na silniki. Nowy Sport póki co występuje z 7 silnikami. Brakuje tylko 8 wariantu, jaki będzie w odmianie sportowej SVR. W tym momencie mamy do wyboru 3 diesle, 2 benzyny oraz 2 hybrydy plug-in. Diesel to 3-litrowe rzędowe szóstki turbo o mocy 249, 300 lub 350 koni. Benzyny to też 3-litrowa rzędowa szóstka turbo o mocy 400 koni oraz 4,4-litrowe V8 biturbo o mocy 530 koni, a hybrydy są oparte o silnik 3.0 R6 turbo benzynowy i mają moc 440 lub 510 koni. Aha, i silnik 4.4 V8 jest już od BMW i ten sam będzie miała wersja SVR, czyli ta najbardziej rasowa. Z wielkim smutkiem muszę to powiedzieć, ale nie będzie już pod maską silnika 5.0 V8 na kompresorze. Będzie brakowało tej charakterystyki i jego genialnego dźwięku. Coś czuję, że te nowe silniki od BMW już nie będą miały takiego dźwięku wydechu. A ja pod maską mam wersję D350, czyli najmocniejszego diesla, jakim jest 3-litrowa rzędowa szóstka turbo o mocy 350 koni oraz o momencie 700 Nm. A to w połączeniu z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów oraz napędem 4x4 powinno dać nam przyspieszenie 5,9 sekundy do setki oraz prędkość maksymalną na poziomie 234 km/h. Sprawdźmy więc przyspieszenie. Wynik to 6,7 sekundy, 0,8 sekundy wolniej niż deklarowany producent i to jest nawet wolniej niż deklarowany D300. Zrobiłem kilka prób i zawsze był ten sam wynik, czasem nawet minimalnie jeszcze gorszy. W ogóle samochód nie wydaje się jakby miał te 350 koni, tylko tak 300, a może i mniej. Być może to przez pneumatyczne zawieszenie oraz ogromną masę. Auto waży minimum 2271 kg, czyli 2,3 tony. Niezły spaśluch i to czuć. Czuć na zakrętach i przy szybkich manewrach, jak cała buda się lekko wychyla. Na szczęście takich manewrów tutaj raczej się nie robi. W ogóle to auto, pomimo w nazwie słowa sport, nie ma nic ze sportem wspólnego. Poważnie, tutaj ze świeczką szukać słowa sport. Pewnie jakby to była wersja z V8, to mówiłbym co innego, ale z tym dieslem jest po prostu pożeracz tras. Auto jest mega komfortowe, jest przestronne i porządnie wyciszone.
Zresztą, kultura pracy tego silnika jest naprawdę bardzo dobra, w kabinie naprawdę nie słychać, że odpalamy diesla. Reakcja na gaz też jest niezła, chociaż jest chwilowe opóźnienie. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę i usłyszeliście, ale auto za dobrze brzmi jak na diesla. To oczywiście jest zrobione za pomocą syntezatora i moim zdaniem zrobili to nieźle. Nieźle, dopóki nie włączy się trybu Sport, bo wtedy w górnych obrotach dźwięk jest już przesadzony. Ale w zwykłych trybach jest naprawdę przyjemnie dla ucha. I przyjemnie też pali. To znaczy przyjemnie jak na 350 koni, 5-metrowego słonia o waży 2,3 tony. W mieście da się zejść poniżej 11 litrów, chociaż normalnie miałem po 11-12. A w trasie przy 120 nie powinniśmy przekroczyć 7 litrów, a przy 140 9. Nie są to złe wyniki, patrząc na wymiary i wagę, prawda? I co ważne, bak paliwa ma 80 litrów, więc można spokojnie tankować co 800-900 km w trasie. To mi się podoba. Aha, i benzyny mają jeszcze większe baki paliwa, po 90 litrów. Nieźle. Fajne jest też to, że Sport nie zapomina, że jest to Range Rover, czyli Land Rover, czyli auto, które wywodzi się z samochodów terenowych. I poza oczywiście trybami jazdy terenowymi, z tym podnoszonym zawieszeniem, to my też możemy zblokować centralny dyfer, a w opcji można też zablokować dyfer z tyłu. Myślę, że w terenie auto nieźle by sobie poradziło, tylko pewnie mało kto to sprawdzi. Aha, i w opcji jest też tylna oś skrętna, która skręca się o 7 stopni. Ja niestety tej opcji nie miałem, a przydałaby się. Wtedy pewnie dużo łatwiej by się manewrowało samochodem. A jak już tutaj jesteśmy, to kamery są świetne. Mają niesamowitą jakość i widoki, łącznie z widokiem pod autem. To też w terenie się przyda. Szkoda tylko, że kamery nie są chowane, ale na szczęście producent dodał do tylnej spryskiwacz. To pora na cennik. Jak się domyślacie, nie jest tanio. Range Rover Sport startuje od 482 000 złotych za podstawowego 250-konnego diesla, a cennik kończy się na 776 000 złotych za benzynowe 530-konne V8. To znaczy, tyle to V8 kosztuje w podstawie, bo oczywiście dodatki też kosztują i da się zrobić dużo więcej. Przykładowo, mój egzemplarz w podstawie, czyli D350, ale w najwyższym wyposażeniu First Edition, kosztował 650 000 złotych, ale miałem jeszcze dodatkowych kilka dodatków i jego cena wzrosła o 102 000 złotych i łącznie wyniosła 752 000 złotych. Konkurencja w postaci np. BMW X5 czy Mercedesa GLE w podstawie jest o jakieś 100 000 złotych tańsza, a to jest naprawdę dużo, bardzo dużo. Ale z drugiej strony mam nieodparte wrażenie, że Range Rover to jest klasa nieco wyższa niż BMW, Audi czy Mercedes. Samo czucie auta, to jak wygląda, jak jest wykonane, daje nam poczucie, że jedziemy czymś lepszym. Range wydaje się takim pomostem pomiędzy właśnie tą niemiecką trójcą, a taką arystokracją brytyjską, jakimi są Rolls-Royce czy Bentley. Poważnie, w sporcie czuć ten pieniądz, a nawet taki snobizm, ale sam nie wiem, czy jest wart aż tak dużo. Nowy Sport robi świetne wrażenie, ale ma jednak jakieś takie małe mankamenty, które denerwują. No i dochodzi ta awaryjność, o której sporo osób mówi. Ale Range Rover taki był od zawsze i wydaje mi się, że jak ktoś go pokocha, to od pierwszego wrażenia i wtedy nie patrzy się już na bolączki i problemy. Miłość bywa zdradliwa. Cześć!